Hej, ogólnie wyglądam tak. Jest mi strasznie zimno, jestem strasznie zmęczona i jestem bardzo głodna. Zaczyna mnie boleć gardło od klimatyzacji. Siedzimy na tym lotnisku już jakieś, kurde, 2,5 godziny myślę. Patryk poszedł szukać coś do zjedzenia, ale generalnie na górze była jakaś knajpa, gdzie można było coś zjeść i wypić, ale my musieliśmy zejść po nasze walizki. Bo kto by się spodziewał, że możesz sobie siedzieć bez odbioru bagażu jakieś 5 godzin i nie ma problemu, po prostu ci przytrzymają w specjalnym pomieszczeniu. No na pewno my o tym nie wiedzieliśmy, więc zeszliśmy na dół, gdzie okazało się, że tutaj poza krakersami i gazem na niedźwiedzie nic nie ma, gdzie będziemy chyba głodować. Jestem ciekawa bardzo naszego domku, miejsca, gdzie będziemy spać, czy będzie tam miejsce na nasze rzeczy, czy będzie jakakolwiek szafa, czy będzie ciepło, czy warunki będą jakieś takie spoko. Nie wiem, nie jestem jakaś super wymagająca, spałam 5 sezonów w przyczepie i kochałam nad życie swoje łóżko tam, więc by było spoko, no. Na razie mamy takie mieszane uczucia, ale to chyba taki strach przed niewiadomym. Gdzieś tam w umowie mamy gwarantowaną ilość godzin, a na ten moment ja nie mam w ogóle grafiku, a Patryk ma zdecydowanie mniej godzin niż powinno to być. I może to jest kwestia tego, że jeszcze się u nich nie zaczął sezon, ale no nie wiem, nie fajnie. Bo teoretycznie jutro zaczynamy pracę, czy tam szkolenie, a nic nadal nie wiemy. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Przyjechał po nas pan i jedziemy już teraz do naszego domu. Generalnie w pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że podjeżdżamy pod sklep i musimy robić 40 minut zakupy. Nigdy nie byliśmy w Walmarcie, mówiłam, że mamy iść do sklepu. Dobra, więc zaczynamy szybko zakupy robić i gdzieś tam, no nie ma czasu na nagrywanie, więc może jakieś urywki złapię. Słuchajcie, ziemniaki kurde wielkości Agaty głowy są. Piwka chyba nie, piwka nie można. Może nie w pierwsze 3 dni, co? Dobra, potrzebujemy jajka, mleko, chleb na tosty, czy coś takiego. No tu jest alkohol, Agata. Piwka chyba nie, piwka nie można. Może nie w pierwsze 3 dni, co? Przyjechaliśmy na miejsce, gdzie podpisujemy papiery. Podobno nie zatwierdziliśmy naszego przyjazdu na dzisiaj. Wydaje nam się, że to wypełnialiśmy. Ja mamy nawet w kaucji potwierdzone, że zapłaciliśmy kaucję na dzisiejszy dzień. Jesteśmy w naszym akademiku domu. To jest część wspólna. Kilka siedzeń, jakieś gry planszowe, telewizor. Widzę, są pady. Można pograć w playkę. Replika łosia. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo daleko od pracy. Jakieś 10 mil i trochę nas to przeraża. Mamy napisać maila i może się uda, żeby po tygodniu nie mieszkać tutaj. Obyśmy mieszkali w mieście, no bo naprawdę poza tym tutaj domkiem i okolicy to nic tu nie ma. W sensie, no jakby poza tym akademikiem nic nie ma. To jest kuchnia. 3 pokoje mają w jednej takiej wielkiej lodówce. Ta kuchnia w ogóle jest cała wielka. Nie wiem, mam wrażenie, że w tych Stanach wszystko jest takie wielkie. Generalnie 2 takie kuchenki, mnóstwo naczyń. Nie wiem za bardzo co mam pokazywać, ale no tak to mniej więcej wygląda. Jest jakaś spiżarka. Idąc dalej tym holem, wchodzimy do pokoju. Agata tu już widzę przestawiła łóżko. Pokoik taki trochę akademik. Z 2 szafkami. Jestem taka zmęczona, że mam pieniędzy powiedzieć. W ogóle nie są złe warunki, spoko. Akademik jak akademik. Ale jesteśmy tak daleko od wszystkiego, że to już mi przeszkadza. Pierwsze śniadanko w nowym mieszkaniu. Agatka smaży boczek, będą jajeczka. Znaleźliśmy taki chlebek. Z pieczonym czosnkiem. No, z pieczonym czosnkiem. Generalnie jest najmniej napompowany z tych wszystkich chlebów, jakie znaleźliśmy w sklepie, no ale kosztował najwięcej, nie? $5. Ale konsystencja wygląda fajnie, zobaczymy jak będzie smakował. Pomidorek, herbatka. Jak tam wrażenia po pierwszej nocy? Spałam się. Spoko. Aczkolwiek wczoraj już napisaliśmy, ja napisałam maila o przeniesienie i troszeczkę, że powiem, żałuję, że tak szybko, ale nie podoba mi się lokalizacja tutaj, jesteśmy strasznie daleko i nie ma dla mnie żadnej perspektywy co robić po pracy, bo przecież jest ulica, jest bardzo daleko i
Ja bym się bała po prostu. Ja dzisiaj już byłem pobiegać, zrobiłem sobie 5 km. Fajnie generalnie, ale no tak naprawdę to co widzicie za oknem, czyli te samochody, to tyle, bo tam jak wbiegacie w ulicę, to jest tylko ulica i po dwóch stronach jest las. Zastanawiam się, jak będę chciał jeszcze biegać, to czy będę musiał biegać ze sprayem na misie, w razie co, żeby mi nie żeby miałem taką sytuację podczas biegania. Normalnie pies był na środku ulicy, no ja biegnę, a on nagle zaczyna we mnie biec i szczekać, nie? Walczy o swoje terytorium. Ja się wystraszyłem, nie wiedziałem przecież wtedy co mam robić, czy mam wracać, czy mnie zje. No i w końcu zwolniłem, on po chwili patrzenia się na mnie i warczenia odbiegł na swoją posesję. I ja po krótkiej chwili przebiegłem dalej, no ale no gdzieś tam generalnie crazy i trochę się przestraszyłem. Za niedługo pierwszy shuttle bus do pracy. W sensie mamy dzisiaj takie orientation. Orientation to jest takie ala szkolenie, będą nam pewnie pokazywać co, gdzie, jak, tyle, więc jeśli uda mi się coś nagrać, to nagram, jeśli nie, no to trudno, będziemy dawać relacje później. Jesteśmy właśnie w Montana House. To jest taki sklepik z pamiątkami, ale też tam mamy miejsce organizacyjne. Tam w oddali jest największe jezioro w naszym parku, czyli Lake McDonald. Cała aranżacja wygląda następująco. No, bardzo dużo drewnianych budynków jest. Jesteśmy w lesie, więc nic dziwnego. Ładnie to wygląda. Co prawda nie jesteśmy może większością, jeśli chodzi o osoby, które są na wizie J1, tylko jednak jesteśmy mniejszością. Jest więcej takich osób lokalnych w sensie, że ze Stanów, nie? Bo też zauważyłem, że jak z nimi rozmawiam i mówię, że oni są lokalni, to oni mówią, no, nie lokalni, my jesteśmy z tej strony Stanów. Więc to jest taka różnica, że nie można do nich mówić, że oni są lokalsami. Druga kwestia, mieliśmy mieć rowery zapewnione, tak żeby móc sobie dojeżdżać do pracy rowerami, a jak okazuje się, tam gdzie my mieszkamy, rowery nie są dostępne. Rowery są dostępne tylko i wyłącznie dla osób mieszkających w pobliżu miasta, a my do tego miasta, gdzie pracujemy, mamy 10 mil i jedyną opcją jaka jest, to ten autobus. Pytaliśmy o możliwość przeniesienia nas bliżej, ale pani powiedziała nas, że możemy mieszkać bliżej, ale wtedy nie możemy mieszkać z Agatą razem, więc chyba będziemy mieszkać tak daleko. Mamy nadzieję, że uda się w niedalekiej przyszłości jednak dostać te rowery, no bo w wolnym czasie jednak fajnie by było ten środek transportu mieć. Wracam na szkolenie i będę się odzywał później. Przygotowuję się do pracy. Tak wygląda mój strój. Czapeczka z daszkiem, naklejeczką. Koszulka, proszę podtrzymać pokażę. Tak wygląda, proszę Państwa, dishwasher. Koszula, termo mam pod, żeby nie było mi za zimno. No i co, aktualnie jesteśmy w trakcie rozpakowywania. Jednak prawdopodobnie zostaniemy tutaj na dłużej. Nie będziemy się przenosić. Co fakt, miałem dzisiaj mieć wolne, ale gadałem z szefem przy odbiorze tego, że chcę mieć godziny i w sumie to się zapytał, czy chcemy dzisiaj już przyjść. Więc w sumie to miałem godzinę, żeby przyjechać z powrotem na chatę i jadę z powrotem do pracy, a jednak trochę od tej pracy się jedzie. 15 minut chyba w jedną stronę. Ja w tym czasie będę ogarniała nasz burdel, bo nie rozpakowaliśmy się wczoraj, bo byliśmy zbyt zmęczeni. Ale przynajmniej co działa? Przedłużacz działa. Teraz mamy polskie kontakty, mamy przejściówkę amerykańską z podłączonym polskim przedłużaczem, więc mamy 3 dodatkowe miejsca, żeby ładować coś na polskich kostkach i to jest zbawienie, bo pewnie jesteśmy przygotowani. Mieszkamy trochę w takim akademiku, co jest spoko w miarę, ale przez to, że my jesteśmy z Europy i nie możemy sobie przewozić tego autem, tak jak wszyscy inni tutaj, to nasz pokój wygląda jak małe więzienie, ale mam nadzieję, że zrobimy tak, żeby było troszeczkę łaniej. Do pracy spray na niedźwiedzie ze sobą. Wczoraj dostaliśmy spray na niedźwiadki, popularny dosyć w Krakowie, więc no. Na niegrzeczne misie. On generalnie wygląda jak jakiś barman, a nie zmywak. Ja dostałam taką samą koszulę, ale beżową. Czemu ty masz taki duży rozmiar? No bo nie było emek. Ja mam taką. Właśnie posprzątałam nasz pokój, tak się to prezentuje. To jest nasze łóżko. Dostaliśmy kołdrę bez poszewki, ale mniejsza. Tu jest mój kącik, pranie. Tu jest moja szafa. To jest szafa Patryka. I tu mamy kącik jedzeniowo talerzowo-elektroniczny. I tutaj mam jedzenie do zabrania do kuchni, a tutaj jest pranie, bo kupiłam sobie dzisiaj trochę cieplejsze ciuchy, bo wzięłam same letnie, ale niestety pogoda nie jest zdecydowanie letnia. No i takie dziewczyny z akademika tutaj pojechały do sklepu, więc się z nimi zabrałam. Byłyśmy w Goodwillu. Także amerykański sklep z odzieżą używaną jest zaliczony.
kupiłam sobie cieplejszą kurtkę i planuję to zaraz wybrać. I będę miała przynajmniej cokolwiek, bo tak naprawdę mam tylko jedną przeciwdeszczówkę. No i kurtkę skórzaną, która, że tak powiem, nie jest na taką pogodę, także tak. Zrobiłam jeszcze jakieś zakupy, kupiłam jakieś pudełka, jakieś talerzyki, takie rzeczy dla nas na szybkości, ale gdzieś tam wiem, że musimy zrobić jakieś większe zakupy. Walmart to jest taki Kaufland, tylko w wersji XXL. Tak bym to nazwała, ale fajnie jest wszystko podpisane, więc da się znaleźć wszystko, co się chce w odpowiedniej alejce bez takiego błądzenia, co jest spoko w sumie. Tak wygląda moje stanowisko. Stąd przychodzą naczynia, tam sobie ładuję, tu je obmywam, wkładam z parki, tu się suszą, są skrzynki. To jest spoko, no. Zaczynamy od obchodu miasteczka. To jest poczta i to jest jedyny budynek, który nie jest pod kontrolą Pursuit, czyli tej organizacji, która zatrudnia nas. Zaraz obok jest Berry Heaven, Huckleberry Hut i to jest budka, możecie sobie kupić jakieś jagodki, dżemik. Następny po tej stronie jest to sklepik po prostu spożywczy, taki zwykły sklepik, w którym jak musicie, to kupicie najpotrzebniejsze artykuły, coś a la Żabka, bo ceny też tu są dużo droższe niż w normalnym sklepie. Tylko się pomyliłem, za mną jest sklepik z pamiątkami, ubraniami i rzeczami, których potrzebujecie dopiero tutaj. Tu jest sklep z jedzeniem, no i takimi najpotrzebniejszymi rzeczami. Zaraz obok tego sklepiku jest restauracja Frida. Frida, w której pracujemy, jest to restauracja z wieloma rzeczami, takie jak burgery, frytki, sałatki, tortille. Takie wszystko i nic, można powiedzieć. Tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o środki, to może nagram później. Mam chwilę przerwy w pracy i sobie tak chodzę po tej wioseczce. Za mną jest budyneczek, którego remontują, więc ciężko mi powiedzieć, co w nim było wcześniej w środku. Dostałem pół godziny wolnego. Problem jest w tym, że nie wiem w sumie, co sam zrobić, bo ani głodny nie jestem, bo sobie sprytnie zjadłem tortillę, która była pomyłką, żeby jej nie wyrzucali, no to ja mówię, że ja chcę zjeść. Głodny nie jestem. No a w pracy i tak się nic nie dzieje, więc trochę siedziałem na telefonie, można powiedzieć. No to sobie stwierdziłem, że się przejdę, no ale na razie są pustki. Nie są pustki. Tutaj macie na przykład stację benzynową. Realnie wcześniej pokazywałem wam tamtą stronę. Z tej strony jeszcze jest kolejna część, czyli pizza. No i w sumie to na tyle z takich rzeczy, co by tutaj było. Bo tak naprawdę... O, widzę, że jeszcze budka z lodami, ta biała. Więc tak naprawdę niewiele jest w tej wiosce. Ciekawe jak to będzie w sezonie, bo podobno sezon dopiero zaczyna się w czerwcu. W lipcu dopiero się zaczyna. Zaczynamy dzień drugi naszego pobytu. Wczoraj mieliśmy mini imprezę powitalną. Troszkę porozmawialiśmy z ludźmi. To jest dowód zbrodni, 2-litrowy Jager. Agatka, co przyrządziłaś na śniadanie? Waniliowy jogurt grecki z granolą, badankiem i masłem orzechowym. Więc gdzieś tam staramy się odżywiać zdrowo. Wczoraj też dostaliśmy już pierwsze propozycje, że gdzieś nam będą zabierać, że jak będziemy mieć wolne, to gdzieś się przejdziemy. Wczoraj Agatka też już była w Walmarcie i na lumpach. Generalnie my jesteśmy w takim miejscu, to jest Sugar Hill, wzgórze i to zawsze tu mieszkali sami Amerykanie i każdy, kto tu mieszka, ma swój samochód. Każdy. I nigdy nie było tak, że J1-ów, czyli Visa J1, nie dawali tutaj do mieszkania, ale przez to, że jakaś parka spaliła pokój w jakimś motelu, to tam jest remont i wysyłają ludzi w różne miejsca. Dzisiaj zabieramy do jedzenia, potem czeka nas jeszcze trochę rzeczy do ogarnięcia jeszcze związanych z przyjazdem i dokumentacją. Potem Agatka ma swój pierwszy dzień w pracy, a ja drugi. Agata miała dziś mieć pierwszy dzień w pracy i ja miałem dojechać. Niestety ona wraca, bo okazało się, że nie ma zmiany. Co ja jadę sam do pracy, a ona będzie tutaj może jeździła z resztą gdzieś tam na miasto. Wróciłem niedawno z pracy i zajmowałem z pracy zupę pomidorową, sos serowy i makaron mac and cheese. I nie musimy robić kolacji, bo wyniosłem ją. Tak trzeba żyć, wiecie o tym. Trzeba żyć jak najmniejszym kosztem. Kolejny dzień, kolejna pobudka.
Ja już trochę pomontowałem dla was filmiki wszystkie. Agata dzisiaj poszła na pierwszy dzień do pracy. Ja byłem na stand-by'u i zostałem wezwany, więc też jadę dzisiaj do pracy. Mieliśmy dzisiaj jeszcze podejść do innej restauracji, żeby zapytać, czy jest szansa o dodatkowe godziny pracy. Chcemy pracować troszkę więcej niż mniej. No ale chyba się nie uda dzisiaj. Znaczy wezmę papiery ze sobą, może Agata podejdzie za nas, za naszą dwójkę zapytać. I tak płynie. Powoli te dnie płyną. Ludzie z naszego akademika pojechali dzisiaj na biwak. Wczoraj byli gdzieś tam na mieście na filmie, więc jakby integrują się, a na razie nie mieliśmy jak z nimi się zintegrować, oprócz trochę rozmów w salonie. No cóż, no mamy nadzieję, że też nas będą zabierać ze sobą na jakieś podróże, więc co? To tyle, no na razie jest mało rzeczy kontentowych, no bo dopiero jesteśmy na miejscu, dopiero się zapoznajemy z tym wszystkim, z całym tym życiem tu, rozpakowywaniem siebie i organizacją wszystkiego. Do zobaczenia w przyszłości.